Jaki jest przepis na idealnego miejskiego nakeda? Wszyscy producenci japońscy właściwie dochodzą do tego samego wniosku. Potrzebujemy dużo momentu obrotowego, potrzebujemy lekki, dynamiczny silnik i oczywiście zwartą konstrukcję, która dobrze skręca i dobrze hamuje. Receptą na to są silniki dwucylindrowe, silniki rzędowe. I do tego wniosku doszło również Suzuki, przedstawiając swój model GSX 8S. Siemanko, witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Mamy tu mnóstwo informacji ze świata motoryzacji nie tylko, a jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zachęcamy do pozostawienia swoich danych w formularzu kontaktowym w opisie filmu. Przed Wami Suzuki GSX 8S, czyli miejski naked od Suzuki. Jaki jest przepis na idealnego nakeda? Suzuki odchodzi od silników V, które stosowało w swoich nakedach klasy średniej, czyli czy to SV, czy Gladius, czy później znowu SV, i wprowadza do motocykli adventurowych, do motocykli pseudosportowych silniki dwucylindrowe rzędowe. Tworzą jeden silnik, który, nie ma co ukrywać, jest silnikiem na bazie silników czy to Yamahy, czy to Hondy, czyli o wykorbieniu 270 stopni, o dużym momencie obrotowym i o jakby lekkiej, zwinnej konstrukcji. Mamy tutaj niecałą 800, generującą 83 konie mechaniczne, więc jest to większa moc niż w przypadku Yamahy, natomiast mniejsza moc niż w przypadku Hondy i znacznie większa moc niż w przypadku Kawasaki, więc idealnie silnik plasuje się na środku stawki, tak żeby móc konkurować z pozostałymi maszynami. Ten silnik, tak jak większość silników dwucylindrowych, okazuje się w jakimś tam stopniu silnikiem trafionym i silnikiem dobrze dobranym, gdyż ta jedna jednostka może się sprawdzić w DL 800, gdzie w terenie ta maszyna zachowuje się świetnie, mamy dużo momentu obrotowego, lekkość pozwala na pewną i pełną kontrolę, podobnie jak Yamaha w przypadku Tenery 700, gdzie ten silnik CP2 świetnie się w tej maszynie odnalazł. Jeżeli chodzi o motocykle sportowe, tutaj niestety Suzuki z uwagi na normę emisji spalin musiało odpuścić swoje klasyczne GSX-ery i też wprowadzić substytut dla osób początkujących, tak żeby ta klasa sport całkowicie nie umarła. Wprowadza swojego 8R, który właśnie z tym silnikiem stara się na rynku łokciami rozpychać i wychodzi im to całkiem dobrze. Wszyscy użytkownicy są z tego motocykla bardzo zadowoleni. A co z klasą Naked Bike? Tutaj oczywiście w dużym stopniu dominują nakedy Yamahy czy dominują nakedy Hondy i Suzuki wprowadza swój substytut, czyli model 8S. Natomiast ten model jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Zwróćcie sobie uwagę, silnik jest mocniejszy niż w przypadku Yamahy, ale poza tym Suzuki wprowadza tutaj bardzo dobre komponenty. Mamy tutaj świetne zawieszenie typu upside down. Co prawda nie jest to zawieszenie regulowane, ale do tak lekkich konstrukcji zawieszenie regulowane specjalnie nie jest potrzebne. Mamy tutaj również tylny amortyzator, który ma regulację napięcia wstępnego sprężyny. Przepraszam. Napięcia wstępnego sprężyny i tylko napięcia wstępnego sprężyny. Mamy tutaj bardzo dobre hamulce. Dwie tarcze hamulcowe o średnicy 310 mm i zaciski radialne czterotłoczkowe, podwójne, więc Nissin tutaj robi bardzo dobrą robotę. Więc motocykl trakcyjnie zachowuje się bardzo dobrze, świetnie hamuje oraz świetnie przyspiesza. Do tego Suzuki dokłada bardzo fajną elektronikę, czyli oczywiście przepustnica Ride by Wire. Daje nam zmienne tryby jazdy. Mamy tutaj kontrolę trakcji, która jest regulowana też w kilku poziomach oraz quick shifter, który precyzyjnie i szybko, dynamicznie przebija biegi w górę i w dół. Co do samego designu Suzuki, oczywiście jest to przepis na dość tanie robienie motocykli, czyli jedna baza, która wykorzystywana jest w wielu motocyklach, tak jak właśnie z silnikiem. Podobnie wiele elementów Suzuki jest też w innych modelach. Nawet patrząc na przednią lampę, Suzuki zastosowało tutaj lampę
z dwiema soczewkami. Oczywiście światła pozycyjne, które zamontowane są po bokach oraz dwie soczewki, jedna LEDowa od światła mijania i druga od światła drogowego. Te soczewki również znajdziecie w DL-u, znajdziecie je w GX-ie, znajdziecie je w GTEC-u oraz znajdziecie je w Nakedzie w 1000, więc jest to też lampa, która duże podobieństwo ze swoimi innymi modelami. Co do stylu Suzuki, bardzo ciekawe jest to rozbudowanie tych owiewek przednich. Są to takie według mnie widły, które ten Naked jakby przebija powietrze i chce nabić swoich rywali. Podobnie przednia lampa też mamy takie ostre zakończenia, które też sugerują taką ostrą i sportową charakterystykę tego pojazdu. Trochę udawaną, bo oczywiście nie mamy tutaj co czarować. Jest to Naked, który ma być takim fun bike'iem, przyjemnym sprzętem do codziennego użytku, a nie będzie to maszyna, która będzie jakoś mocno rywalizować na torach, bo oczywiście to nie do tego celu maszyna nam służy. Rama stalowa z dołączonym takim fajnym kratownicowym subframe'em też daje taką fajną lekkość. Oczywiście rama podobna jak w 8R czy w DL-u 800, więc tak jak wspomniałem, są to też konstrukcje bardzo bliźniacze. Podobnie jak w 8R bardzo specyficznie jest skonstruowana ta tylna część, ta część zadupka, czyli w tej części nie mamy żadnej lampy, to jest to zabudowane plastikiem, a lampa jest przesunięta na mocowanie tablicy rejestracyjnej, więc ta część jest wysunięta. Trochę może być to utrudnienie dla fanów przeróbek motocykli, skracania sobie tego ogona. Tutaj troszeczkę będzie to problematyczne, musielibyśmy zmieniać wtedy mocowanie tablicy rejestracyjnej razem z tylną lampą i razem z kierunkowskazami, więc to będzie troszeczkę trudniejsze, ale spokojnie, na pewno AliExpress niedługo przedstawi nam jakieś fajne rozwiązanie. Co do wyświetlacza, mamy tutaj elektroniczny wyświetlacz TFT, który oczywiście pokazuje nam wszystkie potrzebne funkcje. Wyświetlacz, który jest bardzo czytelny i to, co jest w Suzuki dobrego, nie jest przekombinowany, nie jest wcale trudny w obsłudze i użytkowanie tego wyświetlacza jest banalnie proste. Oczywiście obrotomierz, prędkościomierz i informacja o trybie jazdy, o kontroli trakcji, no i oczywiście takie rzeczy jak włączony quick shifter czy dane drogowe. Oczywiście zmieniając te parametry, tryb A, B, C, zmieniamy sobie moc, tą dynamikę jazdy, a kontrola trakcji jest regulowana w 3 poziomach, czyli od kontroli trakcji takiej deszczowej, najszybciej reagującej, przez średnią miejską do kontroli trakcji, która bardzo późno reaguje, pozwala nam na lekki uślizg, więc te parametry możemy sobie zmieniać. Co do parametrów pozostałych, to oczywiście tryby dzienne spalania i właściwie zasięg motocykla, ładowanie akumulatora. To, czego niestety nie ma i co dla wielu jest tą bolączką, to brakuje temperatury powietrza. Mamy temperaturę cieczy chłodzącej, a nie mamy bieżącego wskazania parametru temperatury, co według mnie jest minusem, bo termometr no nie jest jakimś wielkim nakładem finansowym, a na pewno może poprawić komfort. Możemy widzieć, jak zmieniają się warunki temperaturowe, no i też dopasować swój styl jazdy do powiedzmy szybko obniżającej się temperatury. Co do samej pozycji na motocyklu, pozycja jest bardzo przyjemna, typowo nakedowa. Siedzimy w motocyklu dość głęboko, czujemy, że tutaj nogi bardzo mocno opasają cały silnik, a kierownica jest troszkę wyżej. Oczywiście kierownica jest dość szeroka, ale nie tak szeroka jak powiedzmy w MT9 czy w GSX-ie 1000, ale jest to kierownica typu Fatwar, więc jest to kierownica sztywna, ona ma większą grubość na środku i zmniejszoną grubość na zewnątrz. Pozycja nóg nie jest jakoś mocno podgięta, nie jest jakoś bardzo sportowa, więc jest w miarę komfortowa. Daje nam to możliwość użytkowania motocykla na co dzień, ale też pojechania nim w jakąś fajną, dalszą trasę. Oczywiście bez przesady, ponieważ ani tutaj dobrej ochrony przed wiatrem nie ma, ani też jakiegoś wielkiej przyjemności, wielkiego komfortu też nie będzie. Co do wagi tego motocykla, mamy tutaj 202 kg. Motocykl z pełnym zbiornikiem paliwa, czyli z 14 litrami paliwa, które w tym zbiorniku upchamy. Więc czy to jest lekkie? No może porównując z Yamahą nie do końca, ale na przykład już porównując z innymi motocyklami jest to całkiem przyzwoita waga. Oczywiście to są takie
małe różnice, które nie będą absolutnie odczuwalne. Na motocyklu siedzimy dość głęboko, środek ciężkości jest obniżony, więc ta poręczność tego motocykla będzie bardzo dobra. Co do samej jazdy, oczywiście 2 cylindry i charakterystyka silnika, która od samego dołu motocykl nam świetnie rozpędza. Nawet ruszając, lekkie puszczenie sprzęgła powoduje, że już czujemy, że motocykl chce startować, że już chce ruszać. Więc nawet niskimi obrotami ta maszyna rwie się do jazdy. Oczywiście wpływa na to również system tego low RPM Suzuki, czyli lekkiego podniesienia obrotów przy ruszaniu, tak żeby maszyna nam nie zgasła i żeby ten motocykl dynamicznie i bez zająknięcia ruszył. Poręczność tego motocykla jest bardzo duża. Mamy tutaj też nisko środek ciężkości. Zwróćcie sobie uwagę, że wydech jest pod motocyklem, jest w dolnej jego części. Dzięki temu no to jakby nie mamy wysuniętego elementu, który... Fuck, ale poszedł. Sorry. Dzięki temu nie mamy tego wystającego elementu, który czy grzeje pasażera w nogę, czy gdzieś po prostu no, jakoś tam wizualnie nie do końca może pasować. I to rozwiązanie po prostu obniża nam środek ciężkości. Słuchajcie, no bardzo poprawny, jak to w Suzuki, i bardzo dobry technicznie motocykl, który nigdy Was nie zawiedzie, daje mnóstwo przyjemności z jazdy. Oczywiście jest to maszyna, która jest dedykowana powiedzmy dla osób początkujących, dla osób ze średnim doświadczeniem i dla osób, które jednak ten motocykl będą wykorzystywały głównie w mieście. Więc niezawodne Suzuki z bardzo poprawnym, bardzo dobrym silnikiem. Chyba właściwie tyle. No i oczywiście Suzuki posiada te wszystkie swoje systemy, czyli ten Easy Start, czyli maszyna po wciśnięciu guzika kręci aż do momentu odpalenia, jak również ułatwia rozruch. Niestety nie mamy takich gadżetów jak tempomat, czy komunikacja, czy nawigacja, więc tutaj takich rzeczy niestety nie znajdziemy. Natomiast jest to maszyna do jazdy, maszyna bardzo poprawna. Słuchajcie, to tyle. Jeżeli mielibyście pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się Wam na te pytania na bieżąco odpisywać. Dziękujemy za oglądanie i do następnego.